Pozdrawiam wszystkich widzów pana Krzysztofa Dęgi. My się znamy wiele lat. Pan Krzysztof Dęga jest redaktorem wszelakim, bo dla wielu periodyków ogólnopolskich robi programy. Cieszę się, że robi też swój własny kanał na YouTube. I bardzo ciekawy kanał, dlatego że ludzie opisują, ja parę audycji słuchałem, gdzie ludzie opisywali właśnie swoje zdarzenia, jakieś doznania. One dla mnie, to co ci ludzie mówią, to jest bardzo czytelne, dlatego że ja przez to, co robię, bardzo często miałem zdarzenia związane ze sprawami, którymi się zajmowałem. Powiem kilka takich przykładów z całkiem niedawna. Oto pewnego razu przyjechali do mnie pewni państwo, kobieta i mężczyzna. I ta kobieta mówi, że jej 37-letni brat zginął w wypadku w Niemczech, na tirze jeździł, że zginął w wypadku w tym tirze. I ona mówi, wie pan co, panie Jackowski, ja przywiozłem jego rzecz jakąś, ja przywiozłem jego zdjęcie, ponieważ policja niemiecka po jakimś miesiącu czasu dała opis tego wypadku. Ja panu nie będę mówiła, jaki to jest opis, ale nam coś tu nie gra. No dobrze, wziąłem to zdjęcie, to się wszystko dzieje w przedpokoju za tymi drzwiami. Właściwie żona moja odebrała zdjęcie, odebrała tą rzecz tego nieżyjącego brata tej kobiety. No i zaniosła mi to na biurko. A ci ludzie wyszli na jakąś godzinę czasu. Wziąłem tą rzecz w rękę, zacząłem się skupiać i bardzo dziwnego doznania doznałem. Jakby głos, którego się nie słyszy, jakbym rozumiał głos. I ten głos mówi, takie poczucie mowy, powiedz, że widzi mnie dziecko. I po chwili znów, powiedz, że widzi mnie dziecko. Ja nie wiedziałem, jakiej płci jest to dziecko. No dziecko. Odrzuciłem to, no jak dziecko, a może on dzieci nie ma, no ale w ogóle coś ci ludzie pomyślą, jak ja napiszę, on każe powiedzieć, że widzi go dziecko. Ale chwilę odeszłem od tego, znów wróciłem i ponownie wrażenie, powiedz, że widzi mnie dziecko. I pomyślałem sobie, nie poczuję nic więcej, jeżeli tego nie napiszę na kartce. I na samym dole kartki napisałem, on każe powiedzieć, że widzi go dziecko. Jak ja to napisałem na samym dole kartki, to wtedy od razu takiego doznałem, że jest nie autostrada, jest droga, tak jak droga prawo-lewo, tak? I jedzie on tym tirem, jest noc. Jedzie on tym tirem i ma przed sobą dwa tiry, które powoli jadą. On postanowił je na prostym odcinku wyprzedzić. W trakcie wyprzedzania już drugiego tira jeszcze była osobówka, która właśnie bardzo pomału jechała, samochód osobowy, który bardzo pomału jechał i on postanowił ten samochód też wyprzedzić, ale już się zbliżał do łuku jezdni. Zaryzykował i w tym czasie drugi tir mu wyskoczył z przeciwka, czołowe zderzenie, ten człowiek zginął. Tak to opisałem. A na dole było, on każe powiedzieć, że widzi go dziecko. Zapisałem to na kartce i poprosiłem żonę, że jak ci państwo przyjdą w przedpokoju, odczytaj to państwu. No i żona, jak ci ludzie przyszli, czyta i ci państwo słuchają tego. I żona nie zdążyła przeczytać, powiedz, że widzi mnie dziecko, bo jak sens wypadku żona skończyła czytać, to ta pani powiedziała, wie pani co, to by nam pasowało. To pasuje z tym, co po niemiecku jest opisane przez policję niemiecką, ponieważ on rzeczywiście wyprzedzał dwa tiry i jeszcze samochód osobowy na łuku jezdni. Wtedy doszło do wypadku z drugim tirem, który jechał z nas przeciwka. Ale brat był bardzo ostrożny. Dlaczego on taki błąd popełnił? No i
już ta pani, a mówi, a ja już się z mężem nie będę widziała? A żona mówi, no ale mąż tu wszystko spisał. A ona mówi, bo ja takie mam głupie pytanie, ale nawet nie wiem, jak je zadać. A żona mówi, to niech pani zapyta. A mnie już to zaciekawiło, z pokoju słyszałem tą rozmowę w przedpokoju, więc przybliżyłem się do drzwi, ale ich nie otwierałem. A ta pani mówi, bo wie pani co, on ma 2 dzieci. Ma 7-letniego synka i 3,5-letnią córeczkę. I jak zginął w wypadku, to ta córeczka kilka razy w domu, w dzień, mówi, mama, w drzwiach tata stoi. I jeszcze tak się odbywa, tata, ty tu nie możesz być, bo ty nie żyjesz. Już po pogrzebie. Wtedy ja wyszedłem. Ja mówię, jak, co pani mówi? A on mówi, tak, i my się zastanawialiśmy, czy coś się z psychiką tej dziewczynki nie dzieje. A ja mówię, jak pani zobaczy, on kazał powiedzieć, powiedz, że będzie mi dziecko. Czyli zwróćmy uwagę, ta historia ma jeden element bardzo ważny, że prawdopodobnie dzieci do pewnego wieku mogą widzieć osobę zmarłą. I w tym przypadku tak było, ale też zwróćmy uwagę, że dusza tego człowieka chciała się w jakiś sposób wyeksponować. Dziecko go widziało, czyli innymi słowy, powiedz, że widzi mi dziecko, czyli ja jestem. Chciał zamanifestować, dać sygnał, że jednak jest. Drugi taki przypadek, trochę starszy, ale też sprzed kilku lat, bo ten przypadek z tym dzieckiem to chyba jest nie dłużej jak 2 lata, a może nawet mniej. Ale też miałem ze 3-4 lata temu taki przypadek, gdzie też tragiczny wypadek, już zginął chłopiec. To była swego czasu nawet dość głośna sprawa, ponieważ ten chłopiec był juniorem, młodzikiem, który jeździł na motocrossie i w trakcie treningu on wypadł z trasy i miał kask, ale uderzył w świerk i niestety zgon na miejscu nastąpił. Do mnie gdzieś miesiąc po tym wypadku, może po 2 miesiącach po tym wypadku przyjechali rodzice tego chłopca. Bodajże gdzieś to jest rejon Wielkopolski. Można ten przypadek sprawdzić, bo to pamiętam, że wtedy prasa rozpisywała się o tym wypadku, bo nietypowy wypadek, młody chłopak, sportowiec, nastolatek zginął na treningu motocrossowym. I teraz tak, taka historia. Ci ludzie dali mi jego kask, który był popękany, do tej wizji i jego zdjęcie. Kazałem im iść na godzinę. Usiadłem do biurka, trzymam ten kask. Tam był taki problem, że ten pan dlatego do mnie przyjechał, ponieważ on miał pewne obiekcje. On mi powiedział, że on nikogo nie obwinia o to, co się stało, ale ten motocrossowy pojazd, przed wypadkiem krótko był na generalnym przeglądzie u jakiegoś mechanika i on już po tym generalnym przeglądzie nie jeździł na nim, tylko właśnie pierwsza jazda po tym generalnym przeglądzie to był ten wypadek. Proszę sobie wyobrazić, że on mówi, może on czegoś nie dokręcił, może coś, bo syn był dobrym fachowcem w tym, dobrze jeździł, sukcesy miał jako młodzik. Kiedy usiadłem do tej wizji, nie miałem poczucia, że coś z motorem. Nie, to po prostu przypadek spowodował, że akurat doszło do takiego tragicznego wypadku. Ale kojarzyła mi się scena. Scena, że widzę dom. Dom z takim spadzistym dachem i jestem na poddaszu. Tam jest pokoik, który ma nietypowe malutkie okienko jedne, czyli dach spadzisty i tu w ścianie, w takim trójkącie ściany, nietypowe małe okienko i w tym pokoju stoi tylko krzesło, biurko. I na tym krześle siedzi kobieta i tak płacze. I to było poddasze. I proszę posłuchać. Ja napisałem, że według mnie nie była ta wada motoru, ale napisałem też tą scenę. Mówię, nie wiem dlaczego, ale skoro mi się to skojarzyło mocno, to piszę, bo czuję, że powinienem to napisać Państwu.
No i jak zwykle poprosiłem żonę, żeby podała tą kartkę. Żona im to odczytała, no i to ci państwo po prostu wzięli tą kartkę i wyszli. Jak tylko wyszli, ja mówię, czy im coś to mówiło, to z tym poddaszem? A żona mówi, tak, ta pani powiedziała, że tak jest. Ja wiem, co tak jest? Powiedział, że to się zgadza. I ja zanim wybiegłem, to oni jeszcze byli na klatce schodowej, schodzili w dół. Ja mówię, poczekajcie państwo. Ja mówię, niech pani mi wytłumaczy, co się zgadza z tym poddaszem. A mówi, wie pan co, my mieszkamy w domu jednorodzinnym, który ma rzeczywiście taki spadzisty dach. I mówi, ogólnie mieliśmy 2 synów. Ten, który zginął, jest jego brat, drugi syn nasz. Ten syn, który zginął, lubił często w weekendy po nocach grać w gry komputerowe. Co trochę przeszkadzało temu drugiemu bratu, więc on poprosił, zresztą ten ojciec zrobił to krótko przed jego śmiercią, on poprosił, żeby na strychu, na poddaszu, z płyt zrobić mu pokój, taki prowizoryczny pokój, i tam stoi biurko, krzesło i jego komputer. I on nocami tam chodził sobie grać, żeby nikomu nie przeszkadzać. Uwielbiał ten pokój. A mówi, wie pan co, a teraz ja, nieraz kilka razy dziennie, jak mi żal przyjdzie, idę tam, siadam na tym jego miejscu, opieram się o to biurko i płaczę jak małe dziecko. Ja mówię, proszę panią, to niech pani nie płacze. On, tym, co mi dał pokazać, to jest dla pani przekaz, że on to widzi. Czyli on jest. Ja nie wiem, czy ta pani mnie zrozumiała, czy nie w tym, ale ja zrozumiałem, że to był przekaz dla mamy. Tymi 2 przypadkami chcę powiedzieć państwu, że to są akurat rzeczy związane z tym, co ja robię, ale wielu ludzi, a właśnie każdy w swoim życiu przeżył chociaż raz jakieś zdarzenia, które są niewytłumaczalne. My się przed tym często kryjemy, często nie chcemy o tym mówić, ponieważ boimy się, że będziemy uznani za niepoważnych, dziwaków i tak dalej. Szkoda, wielka szkoda, bo właśnie o takich rzeczach trzeba mówić. Dlaczego? Dlatego, że ten świat jest nasz dość brutalny i bez nadziei, że istniejemy dalej, ciężko jest tu żyć, bo jest to ciągły lęk. Dlatego takie historie są ważne. Oczywiście można w nie wierzyć lub nie. Ja osobiście nie mam, po ponad 30 latach, nie mam wątpliwości najmniejszych, że tamten świat jest, że mało tego, ja powiem państwu więcej, to większą iluzją jest obecne nasze życie, jak tamten świat. Tylko że my na tym świecie jesteśmy w takiej swoistej amnezji istnienia, że jesteśmy pewni, że to jest tylko to istnienie, z tym się utożsamiamy, ale tu, gdzie my jesteśmy, to jest gra. Natomiast życie jest absolutnie też poza tym naszym, ktoś by powiedział, materialnym świecie. To mi nie pasuje to, nawet tu, że to jest materialny świat. Dlaczego? Dlatego, że jest sobie Dęga. Pan Dęga tu trzyma kamerę i mnie filmuje. I on żyje, w nim są materia, tak, on jest materialny, ale w nim są emocje, uczucia, myślenie, martwi się o rodzinę, o przetrwanie, o życie. I uwaga, a jeżeli pan Dęga, nie daj Bóg, by umarł, to on jest tylko kłodą, nieruchomą kłodą, która przez jeszcze jakiś czas nie będzie śmierdzieć, a potem zacznie śmierdzieć. Rozkładem. Gdzie się te uczucia, wartości podziały w jednej sekundzie? Drodzy Państwo, to, że jest duch w naszym ciele, nie ulega wątpliwości. Ale ten duch nie jest niczym nadzwyczajnym. Ten duch jest duch pan Dęga, jest duch Jackowski. Jesteście wy duchem, każdy z was z osobna. Po śmierci cudów nie ma, w tym sensie, że nie będziecie lepsi ani gorsi. Będziecie dokładnie tacy, jacy jesteście teraz.
Bo dlaczego inne życie poza ciałem miało być nadzwyczajne? Nie, ono jest, oczywiście ono będzie nadzwyczajne, bo na przykład ja właśnie taką ciekawą rzecz ostatnio czytałem, że pewien psycholog, robiąc wywiady z dziećmi, zwrócił uwagę, że niektóre dzieci, a było dość sporo tych dzieci, niektóre dzieci opowiadały, że mają chęć fruwania, że raptem przychodzi do nich myśl, dlaczego ja nie mogę pofrunąć. Wiecie Państwo, uniwersalne istnienie to to, żebyśmy mogli poruszać się w przestrzeni, a nie pełzać, jak pełzamy nogami, czy inaczej. Jeżeli dusza tu przychodzi dla jakiegoś sprawdzianu, inkarnuje się tutaj, to dziecko, jako młoda dusza w ciele, jeszcze ma jakieś odrosty wspomnień ze świata uniwersalnego. Tam mogłem frunąć, tu muszę pełzać. I wtedy takie dziecko myśli sobie, dlaczego nie mogę pofrunąć? Jest wiele rzeczy, które w nas widać, że jesteśmy istotą duchową. Ale jeżeli istotę duchową w cokolwiek włożysz, w ciało, w materię, ciężko ją odróżnić. Widzimy ciało i wydaje nam się, że to jest podstawa naszej egzystencji, naszego istnienia, naszej świadomości w ogóle. Natomiast ja uważam, że to nie ma znaczenia, czy my będziemy w tą duszę gorliwie wierzyli, czy niektórzy nie będą w nią wierzyli. Ja prosiłbym tylko, żebyście Państwo nie zabijali w sobie możliwości rozwagi na ten temat, zastanawiania się na ten temat, bo naprawdę to nie jest oczywistość, że jesteśmy tylko ciałem. Absolutnie może być zupełnie odwrotnie, że ciało żyje dzięki temu, że jest w nim dusza, a przestaje być żywe, jeżeli dusza z niego wychodzi. To działa w taki sposób i te opowieści różne to są takie właśnie poszeptywania z zaświatów w różnych sytuacjach, gdzie dusze w jakiś sposób próbują się z nami kontaktować, bo są. Szczęśliwego Nowego Roku 2023. Nie będzie on najlepszy, ale szczęśliwego Nowego Roku. I pomyślności, i łapki dla Pana Dęgi, bo to porządny człowiek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.